Dzień dobry kochani, witam Was ponownie z mojego lasu, gdzieś niedaleko mojego domu. Jakoś mogę lepiej się skupić i zawsze jakoś bardziej otworzyć, kiedy jestem sama i na świeżym powietrzu. Jak zawsze, standardowo, tak, ja po prostu lubię naturę. E, Kochani, dzisiaj do Was przychodzę z takim tematem odnośnie podróży. Odnośnie właśnie potrzeb związanych z tą podróżą, bo ja to tak postrzegam, że to tak się w naszym życiu dzieje, że jak jest potrzeba, to jest i jakaś realizacja tych naszych marzeń, tych naszych pragnień. I czasem nie musimy mieć ani pieniędzy, tak naprawdę, ani jakichś takich wielkich poczynań robić w tym kierunku, bo po prostu pewne rzeczy same się układają. Ja myślę, że to tak jest ze wszystkim, nie tylko z podróżami, ze wszystkim, ale dzisiaj o podróżach, o Sri Lance, co ja tutaj robię, dlaczego tutaj jestem. Dobra, tyle. Zaczynamy i chciałabym to połączyć właśnie z takim rozwojem osobistym, jak ja postrzegam właśnie tą podróż, z takim połączeniem z swojego ciała, ducha, serca, właśnie z tym miejscem, co to miejsce mi daje, po co ja tu jestem. Dobra, zaczynamy. Kochani, właśnie jestem na Sri Lance od 1,5 miesiąca, może troszkę mniej. Miesiąc z kawałkiem. Pierwszy plan był Indie i tam mieliśmy się zatrzymać na o wiele dłużej. Ale życie tak poukładało to wszystko. Ja myślę, że też nie samo życie, ale my w jakiś sposób to poukładaliśmy tak. Gdzieś to wyszło z mojego wnętrza, że zatrzymanie się tu na Sri Lance na dłużej przyniosło właściwie dla mnie osobiście to, czego ja chciałam. I Indie to było zawsze moje marzenie. Ja zawsze o tych Indiach gadałam. Zawsze chciałam pojechać tam, zobaczyć kulturę, posmakować tej kuchni. I to było gdzieś ze 4 lata temu, 5 lat temu. Ja wtedy nie byłam na to gotowa, tak myślę sobie, przede wszystkim mentalnie. Nie miałam z kim jechać, bo taka podróż trochę do Indii w tym tłumie dla mnie bez doświadczenia to był fakt bardzo przerażający, żeby wyjechać do takiego kraju, gdzie tak naprawdę nie wie się o nim nic, nie ma się doświadczenia w ogóle w podróży. No i przede wszystkim też myślę, że jakaś taka wewnętrzna decyzja na to przyszła też w odpowiednim czasie. Zatem Indie w tym razem po raz pierwszy dla mnie były na 3 tygodnie. Spotkałam się tam z różnymi doświadczeniami, o czym też tutaj mówiłam na moim kanale. Dla mnie to miejsce było przede wszystkim chęcią wyczyszczenia swojego ciała. Chciałam przyjechać do tego miejsca, żeby móc jeść świeże owoce, nasycić się słońcem. Był również plan, żeby popodróżować po różnych zakątkach, tych nie tylko takich kerali, czyli turystycznych miejsc, ale gdzieś głębiej, gdzie właściwie można dotknąć wszystkiego w tej kulturze i zobaczyć z różnych, że tak powiem, perspektyw ten świat. Ja myślę, że to wszystko jeszcze przede mną, ale na ten moment, kiedy pojechałam, to doświadczyłam tyle, ile moje ciało zniosło, tyle, ile moja wrażliwość na ten moment, świadomość siebie, tyle, ile uniosłam, po prostu tyle zostałam tam. I bardzo właśnie wiele tak naprawdę doświadczyłam, bo też chciałam jakby, żeby zobaczyć jak mi będzie
w relacji w tej podróży, bo taka podróż to jest jednak wyzwanie dla dwóch osób. Czy my podołamy, czy my damy radę. Sprawdzimy siebie, jak my reagujemy na emocje, jak my reagujemy na zmiany, na jakieś różne rzeczy, a tych rzeczy było bardzo dużo na przykład, nie? Które nas spotkały gdzieś tam w tym krótkim czasie, tak naprawdę 3 tygodnie, bo plan był nawet na pół roku. Natomiast no właśnie, życie weryfikuje i ja myślę, że też podejmujemy często i właśnie bardzo dobrze decyzje z dnia na dzień i ja myślę, że czasem też jest tak dobrze, bo postawienie sobie celu, że na pół roku, a kiedy my nie dajemy rady fizycznie czy psychicznie, to też jest w jakiś sposób niekochanie siebie, nieszanowanie swojego ciała. Więc ten plan dla mnie był właśnie Indie i tam miałam ćwiczyć jogę, medytację, takie też miałam wyobrażenie, ale najbardziej to byłam też ciekawa tego kraju, przede wszystkim jak o tej biedzie, o której się słyszy, że tam jest tak bardzo biednie i tak dalej, choć ja uważam, że tam nie jest tak wcale. Na przykład w Kerali, w której byłam, ludzie sobie naprawdę radzą i rzeczywiście są różni ludzie, są biedniejsi, są bogatsi, ale naprawdę sobie radzą. I w ogóle to życie tam przez te 3 tygodnie, te zmiany miejsc, mieszkanie u rodziny właśnie pokazało mi, jak to nie dla mnie właściwie. Dla mnie jest po prostu tam za głośno i tam jest na ten moment dla mnie za trudno i za ciężko. I kończyła nam się wiza. I to też była dobra opcja, żeby gdzieś polecieć do nowego kraju. Szukaliśmy różnych biletów w różne kierunki, no i Sri Lanka była najbliżej, bilety były nie najdroższe po prostu z tym budżetem, z którym podróżujemy i okazało się, że dla mnie to jest miejsce, w którym mogę po prostu przez chwilę zatrzymać się, odetchnąć od zgiełku, nasycić słońcem na spokojnie, po prostu pożyć. Bo mój plan był przede wszystkim oczyścić moje ciało, popracować ze swoimi emocjami, popracować ze swoim ciałem, tak bardziej bym powiedziała wewnętrznie. I na Indie był taki plan, że to właśnie w Indiach ja to zrobię, bo przecież te wszystkie ajurwedyjskie masaże, panchakarne i te wszystkie yoga, czy kundalini, czy normalna, czy medytacje, no to jest serce tego. Natomiast ja osobiście na ten moment ja tego nie poczułam. I kiedy przyjechaliśmy tutaj na Sri Lankę, to od razu odetchnęłam z ulgą. Mniej ludzi na ulicach, więcej spokoju, zieleń, właśnie dużo takich przede wszystkim jakichś lasów palmowych, banany, zwierzęta, małpy dookoła. W Kerali tych małp nie widziałam. Tutaj słoniki, co jeszcze? Mnóstwo właśnie z owoców kolorowych, pysznych, różne smaki, pełne w słońcu, słodkie, to co ja chciałam właśnie poprzez oczyszczenie, ale też wszelkiego rodzaju masaże. Nie dość, że tutaj dla mnie znalazłam po prostu taniej, to przy okazji trafiłam na człowieka, który naprawdę świetnie to robi i też między innymi na przykład takie oczyszczanie ciała ziołami, czyli poszliśmy do doktora, który zajmuje się ajurwedą, po konsultacji, co tam się w naszym ciele dzieje. Na przykład ja chciałam zbalansować moje ciało, zbalansować moje różne emocje czy kobiece sprawy, więc dostałam jakiś tam kompleks ziół. Tych ziół naprawdę bardzo, bardzo dużo i to wszystko jest naturalne, tam nie ma ani grama chemii, tam nie ma jakichś cukrów, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli jest, to ja nie wiem o nich. I
te zioła mają właśnie zbalansować. Ja jeszcze nie zaczęłam pić tych ziół, ale to wszystko pachnie. To też to trzeba przez jakiś czas używać. Tych kapsułek, tych proszków, to trzeba pić regularnie. Został plan rozpisany taki duży i według tego planu właśnie będę oczyszczać ciało od wewnątrz. To jest dla mnie trudny czas w moim życiu. Ja muszę powiedzieć, że wiele się dzieje, zmian, wiele się uczę w tym czasie. Ostatni rok w ogóle tak dużo się wydarzyło, że czasem nie mam siły już czasem tego unieść, ale no trzeba iść dalej i żeby dalej się rozwijać i robić, to trzeba krok po kroku podążać za tym, czego ja chciałabym, czego ja potrzebuję, ale też co życie mi daje tak naprawdę, jakoś się z tym wszystkim pojednać i połączyć. Wiecie, no i zatem przyjechałam tutaj oczyszczać ciało. Właśnie zauważyłam, że ten klimat tutaj jest naprawdę trudny. Te upały, te gorące dni, one powodowały u mnie ogromne zmęczenie, stres, napięcie, bóle wszelkiego rodzaju. Ale właśnie to jest ważne, żeby w tym czasie też zadbać o siebie, nie? No i tego wszelkiego rodzaju, tak jak na przykład właśnie mówię, zioła, czy masaże, czy na przykład ćwiczenie jakiejś jogi, czy bieganie, czy jakakolwiek aktywność, to połączenie, czyli od wewnątrz, od zewnątrz, jeszcze mentalnie, po prostu to jest takie, to jest naprawdę, daje to efekty, ale nie jest lekko. Nie jest lekko. I małymi krokami widzę, że wypełnia się to, czego tak bardzo chciałam, czyli właśnie tego oczyszczenia, tego zbalansowania tej energii w ciele, bo widzicie, kochani, te wszystkie emocje, trzeba się nimi zaopiekować nie tylko mentalnie, w sensie głowa, czyli informacje jakieś, które wspierają nas, ale też i od wewnątrz, nasze jelita, to co jemy, w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało, czy ono jest zdrowe, czy ono nie jest przesuszone. Ja na przykład przyjechałam z Polski i ja odczułam ogromną różnicę, dzięki tej temperaturze tutaj, jak wygląda moja skóra. Ona stała się właśnie taka bardziej nawilżona, bardziej taka zdrowsza, nie tylko od słońca. Ta wilgoć no nie jest po prostu taka przesuszona. Ja nie muszę się co chwilę drapać, bo mnie nie swędzi nic tutaj. Nie wiem, to słońce nawet jest takie wielkie, to nie wysusza kompletnie przez to, że właśnie jest takie wilgotne powietrze, ale też i te owoce, one, wiecie, życie tutaj na surowo jest po prostu możliwe, bo te owoce tutaj, one są pełne wartości odżywczych, pełne witamin. Ja po wypiciu jednego kokosa czuję się full i w zjedzeniu tego miąższu. Ja mogę żyć na samych owocach tutaj i od czasu do czasu zjeść jakieś warzywo, bo tu jest o wiele, wiele prościej po prostu. W Polsce jadłam też owoce, też warzywa, wszelkiego rodzaju sałatki, ale czułam się niedożywiona, bo tam te owoce, zwłaszcza zimą, one niestety nie mają tyle tych wartości odżywczych. I kiedy przyjechaliśmy do Indii, to przez te 3 tygodnie to jedliśmy wszystko, co tylko mogliśmy. Oczywiście oprócz tych, wszystko na wegańsko, gotowane i surowe, ale właśnie to nasyciliśmy się przez te 3 tygodnie, a teraz przyszedł czas właśnie na same te owoce. I ja na przykład widzę ogromną różnicę i dla mnie to przede wszystkim wspiera moje ciało. Czuję się lekka, czuję się zdrowa, nie muszę jeść jakoś dużo, bo po prostu wypełniam moje ciało tym, czego ono potrzebuje. Wiecie, taka papaja, one są po prostu pełne w słońcu, banany, orzechy, które są prosto z ziemi, one pachną w ogóle ziemią. Nie takie, wiecie, już uprażone, takie co do nas przyjeżdżają, tylko po prostu one są żywe. Właśnie tak jak już powiedziałam, te kokosy, ananasy, to wszystko jest soczyste, to wszystko jest żółte.
Oni mają tutaj taki skarb właśnie w postaci tych wszystkich owoców i warzyw, takich pysznych, dobrych w słońcu, dojrzewających, czego ja bardzo zazdroszczę. Ale widzicie, jak pomimo tego, że ten kraj jest taki obfity w te wszystkie dobra, które ja kocham, które gdzieś naprawdę wspierają mnie w mojej drodze, to tak bardzo lubię jednak ten nasz europejski klimat. Lubię, jak jest właśnie te lasy, jeziora, ten chłodek, to orzeźwienie takie. Tam jest znacznie ciszej. No tutaj mieszkamy teraz blisko bardzo przyrody. Piękne jest to podziwiać, jak skaczące małpy. Siedzisz na fotelu, na tarasie i możesz podziwiać małpy. Jakieś różne zwierzaki, nie wiem, fretki. Ja nazywam to fretki, ale nie wiem jak to jest. Może pokażę Wam tutaj zdjęcia. Jeszcze jakieś różne inne gatunki ptaków i tego wszystkiego. I to wszystko przychodzi do naszego domu, łazi po naszym podwórku i to jest takie fajne. No w domu chodzą mrówki, różnego rodzaju, jakieś pająki, jaszczurki. No i powiem, i właśnie ta przestrzeń w tym domu ona jest otwarta, te okna są pootwierane, więc tam nie ma drzwi takich, że można zamknąć, nic nie wejdzie. I to wszystko wchodzi, nie? Ale do tego też się trzeba przyzwyczaić. Mi to osobiście nie przeszkadza. Nie boję się tych insektów i tych wszystkich. Oczywiście jestem cała pogryziona, ale to jest normalne i to jest jakby częścią tej podróży. I też, no co ja zrobię, że jestem pogryziona? A nie lubię się pryskać żadnymi preparatami, bo po prostu one mnie duszą, nie lubię tych zapachów różnych. Więc to jest tutaj też takie super, nie? Że jest ta otwarta przestrzeń, można być na świeżym powietrzu ciągle, że nie jest zimno, że po prostu wieczorem jedziesz w letniej sukience i jest cały czas ciepło i to jest też takie piękne, nie? Te kwiaty kolorowe. Ja tego potrzebowałam, moje ciało tego potrzebowało. Uśmiechnięci ludzie, ci ludzie się uśmiechają, oni są tutaj naprawdę serdeczni i to jest fajne, bo można się nasycić taką dobrocią, uprzejmością z ich strony i przebywając w takim środowisku przez jakiś czas stajemy się lepsi. Ja już o tym też tutaj mówiłam. Zatem Sri Lanka była kierunkiem tylko po to, żeby przedłużyć wizę. Okazuje się, że zostaliśmy tutaj trochę dłużej i taki plan jest, żeby zostać tutaj na 2 miesiące. Po czym wracamy do Polski. I też jestem ciekawa tego powrotu, bo jestem pewna, że będę tęsknić za tą zielenią, za tymi ptakami, za tymi kwiatami, za tym wszystkim, za ludźmi. Stworzyliśmy też sobie takie środowisko. Tutaj mamy taką fajną rodzinę, do której jeździmy na Kokosa i z którą możemy i porozmawiać na temat kultury, na temat życia właśnie na Sri Lance, różnych problemów, takich, z którymi się ci ludzie na co dzień borykają, bo mają ich też bardzo dużo. I też Sri Lanka, chcę powiedzieć, jest dla mnie krajem wzrastającym, rozwijającym się, nie jest krajem biednym, takim ubogo biednym. Oczywiście są ludzie biedni, tak jak w każdym innym kraju, ale w porównaniu do Indii, to ja jednak widzę, że tutaj jest o wiele bardziej już i nowocześnie. Wydaje mi się, że tam bardzo jeszcze Sri Lanka, znaczy Indie są o wiele bardziej gdzieś w takiej głębokiej kulturze, która jest przepiękna też. Też w takiej prostocie, która też jest cudowna. W takim, myślę, że żyją też w o wiele skromnych warunkach, takich bym powiedziała, no nie wiem, jedzą może w tanich takich miejscach. Te restauracje, one wyglądają naprawdę na takie biedne, te budynki takie niezadbane, ale wiecie, jakby to powiedzieć, ja tam znalazłam też swoją oczywiście magię, bo tam w tych restauracjach, do których by wiele osób nie poszło, tam podają najlepsze jedzenie. Nie dość, że najtańsze, to jeszcze i najlepsze, najsmaczniejsze, szybko, z serdecznością, z tą kulturą.
Dlatego jest dużo różnic między Indiami a Sri Lanką dla mnie. I też nie ma co porównywać, że nie wiem, to jest gorszy albo lepszy kraj. Nie. Ale na Sri Lance, jak ktoś potrzebuje odetchnąć, nasycić się słońcem, wakacji, więcej troszkę ciszy i spokoju, to jest idealne miejsce, bo tutaj też można z rodziną przyjechać na plażę, pomieszkać, bo nie jest drogo. Ceny są naprawdę w porównaniu do naszych europejskich są banalne i życie tutaj przez długie miesiące bardziej się opłaca niż załóżmy, nie wiem, w europejskim jakimś kraju, kiedy jedziemy na tydzień na wakacje, nie? I wydajemy kolosalne sumy. A tutaj no, taki kokos kosztuje złoty, tam nie wiem, 20, złoty 30. Wynajęcie mieszkania kosztuje na 2 tygodnie 400 zł, nie? Na przykład. I to takie całkiem całej willi na przykład, która nie ma może jakichś tam wielkich luksusów, ale jest to po prostu dość tanie. Wszelkiego rodzaju owoce, warzywa, no to można kupić 2 torby tych owoców i warzyw za 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca to jest, jakby tutaj zaraz przeliczę, napiszę Wam tutaj, ale to też nie jest duża suma. Taki masaż kosztuje 5 tysięcy. 5 tysięcy to jest, nie wiem, chyba wydaje mi się około 50 zł, jak się nie mylę, to też Wam tutaj napiszę. Zatem wypożyczenie na przykład takiego skuterka, no to 21 tam tysięcy załóżmy na 2 tygodnie, na 10 dni załóżmy 20 tysięcy, czyli 20 tysięcy to też jest około 50 chyba euro. Tak, więc jakby na to spojrzeć dla kogoś, kto nisko budżetowo podróżuje, to naprawdę można jeszcze taniej znaleźć, bo znalazłam mnóstwo pokojów, które na przykład dla podróżujących singli jest o wiele jeszcze taniej. Bilety to po prostu naprawdę w jakichś złotówkach tutaj, nawet na dłuższych dystansach, takie autobusowe. Pociągiem jeszcze nie jechałam, to nie wiem. Dlatego życie tutaj jest o wiele prostsze pod względem takim materialnym, ale też od przyrody dostajemy wszystko, czego potrzebujemy. I ja uważam, że to jest idealne właśnie miejsce na taki reset, nie? Idealne miejsce na to, żeby odetchnąć. Oczywiście to zależy też, co lubicie, bo ja lubię ciszę i spokój, więc akurat jesteśmy teraz blisko Unawatuna, a Unawatuna jest dość zatłoczona, choć już teraz, bliżej marca, jest tych turystów znacznie mniej, ale te plaże jeszcze są takie większe, pełne, ale są też inne plaże, nie tylko Unawatuna, są obok mnóstwo innych plaż, w której można pochillować, pobyć samemu, gdzie jest tylko ze 4-5 może ludzi i nie trzeba się kisić wszyscy razem. Ja na przykład bardzo nie lubię takich kurortów, gdzie tam podają drinki kolorowe i leżysz pod palmą na jakimś leżaku. No ja tego nie lubię, po prostu nie lubię tego tłoku, nie lubię jak około mnie jest z 5 innych osób w morzu, bo ja po prostu lubię zamknąć oczy, pochillować i lubię gdzieś tam w ciszy i spokoju. Plaże są tutaj, chcę powiedzieć, piękne, ale morze jest tak wzburzone, że trudno znaleźć też takie spokojne miejsce, gdzie możesz spokojnie popływać. Fajne jest jeszcze to, że są czasem kamienie na niektórych plażach, które te fale trochę chronią te plaże przed tymi największymi falami i wtedy można sobie trochę porelaksować się w tym morzu, bo fale są bardzo mocne, można sobie zrobić krzywdę, mogą Cię poturbować na wszystkie różne strony. Zatem tak, jest tutaj co robić, pracować też można online, choć chcę powiedzieć, że internet tutaj jest dość słaby. Robiąc taki speed test, no to około 5-6 w tym miejscu, w którym jesteśmy. Mamy w domu internet, no to tam ma 10, 8 w telefonie, taki z karty, no to 6, 8.
można posłuchać, można popracować, nie jest jakiś szybki i często gdzieś tam gubi ten zasięg, ale zaraz tam można to wszystko jakoś ogarnąć, nie jest jakoś tam najgorzej. Byliśmy w Tangale, tam też z internetem nie było takiego wielkiego problemu, choć uważam, że był troszkę gorszy. Oczywiście są hotele, różne apartamenty, gdzie ten internet jest znacznie lepszy, ale też w takich domach, gdzie niskobudżetowo podróżujemy, można się dogadać z tymi ludźmi, oni też dokupią ten internet. No ale mówię, jakość tego internetu może nie jest taka jak w Europie. Często też odcinają światło, nie? Prąd, więc też trzeba zwrócić na to uwagę, że pracujesz, nagle odcinają Ci prąd, nie? I nie ma prądu, na przykład czasem przez pół godziny nie ma tego prądu, czasem 20 minut, czasem na chwilkę, na 5 minut. Nie wiem, od czego to zależy, ale tak jest. Czasem nie ma nocą wody, nie wiem, nie rozumiem. Idziesz do toalety, chcesz spłukać w toaletę i nie możesz. Też zauważyłam, że nie ma wody często, nie? Ale to też mówię, to też pewnie są takie momenty, gdzie to tylko na chwilę. Restauracje czy są drogie? No to zależy. Możesz kupić i drogo zjeść, zależy co jesz i naprawdę tanio. Można kupić już za 400 rupii. O, ktoś jedzie. O, pan jechał samochodem, a ja jestem na jego drodze, ale to nic. No i za 400 rupii już można kupić porcję ryżu z różnymi curry. Kolorowy ten talerz, smaczne to jest, jak ktoś lubi na ostro, i tego typu takie różne warzywne to trochę jak zupy wygląda, ale też takie trochę i z kokosa coś tam robione, i z buraków, i z różnych, że tak powiem, warzyw. I z tym ryżem to się miesza no fajne to jest, no 400 rupii to też jest naprawdę niewiele, to jest, nie wiem, 2 euro, może 8 zł, no jakoś tak. Można się i najeść i naprawdę być zadowolonym, jak ktoś lubi takie rzeczy. Co jeszcze? Bardzo tu autobusy jeżdżą jak szalone na Sri Lance, ale tak samo w Indiach. Po prostu jak jedziesz, to jak ktoś lubi taką ostrą jazdę i adrenalinę, to jest dla Was. Po prostu będziecie w niebo wzięci. Ale ci kierowcy, ja widzę, że oni się znają na rzeczy, po prostu oni wiedzą, jak tu jeździć, nie? Gorzej jak jedziesz motorbajkiem, takim motorkiem, skuterem po drodze i jedzie taki autobus, to Cię otruka całą, ale też nie bójcie się, bo to jest normalne. Oni też chcą dać znak, że jedzie, żeby zjechać troszkę na bok. Tutaj trzeba się wbijać po prostu w sznur skuterów, samochodów i autobusów, bo czasem jest tak, że no, czekając możesz czekać tak do rana, bo tutaj po prostu wszystko jest takie szybkie na tych drogach, nie? Ale to też można zrozumieć i można się nauczyć tutaj jeździć bez problemu. Co jeszcze? Sri Lanka. No, mnie urzekło to, że tutaj można po prostu pobyć też w tej ciszy, nie? I można naprawdę w klimacie takim, gdzie ciągle jest ciepło, po prostu się zrelaksować. Ale też w maju, z tego co rozmawiałam, zaczynają się już deszcze, są to intensywne deszcze, potem jest czerwiec, to tak na zmianę, będzie dużo deszczy, trochę słońca, lipiec tak samo, dopiero później, tak już sierpień, wrzesień, tam się zaczyna zmieniać ta pogoda tutaj. Dlatego większość turystów siedzi do marca, kwietnia, bo potem już jest nie dość, że deszczowo, też bardzo gorąco, powiedziano mi, że 26-27 stopni. Teraz jest o wiele więcej, bo jest po 30 stopni. Ale 30 stopni
Tak, to też można sobie tutaj radzić z tą taką wysoką temperaturą, bo jest tutaj ta wilgoć. Ja byłam przerażona na początku, że jejku, jak ja wytrzymam ten upał, nie, tutaj przez te... Ale na przykład do godziny 11 jest tak jeszcze fajnie, nie jest tak bardzo duszno, nie jest tak gorąco, ta temperatura jest 25, 26, można sobie pozwiedzać okolice. Od 12 do tej 15 naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco. I wtedy albo na plaży z jakąś zimną wodą i w wodzie, albo po prostu w domu, bo bo jest naprawdę bardzo gorąco. Potem już się robi chłodno, można iść na zachód słońca, jest przyjemnie, można posiedzieć na tych plażach. Przez ten czas, kiedy tutaj jestem, czyli ponad miesiąc, padało kilka deszczy, było kilka burz, ale to jest też przyjemne. Pada przez 3 godziny czasem przez godzinę lunie, także że naprawdę zleje wszystko. I potem robi się tak rzeźko, troszkę chłodniej, też jest przyjemnie. Z tym temperatura taka. Często do autobusów, jeszcze wracając do podróży, do autobusów wchodzą różni ludzie, śpiewają na przykład, albo często też proszą o pieniądze, o jakieś, pokazują jakieś rodziny, które są ubogie, które potrzebują pieniędzy. Ludzie też siedzą na ulicach i też proszą o pieniądze, też to są różni ludzie, i starsi, i tacy młodsi. Też tak bywa, ale to jest naturalne chyba i normalne i ja myślę, że można się do tego przyzwyczaić i zrozumieć. Nie wyciągasz za każdym razem pieniędzy, tylko czujesz, czy chcesz tej osobie dać, czy nie. Ja myślę, że każdy jakoś instynktownie będzie wiedział, jak to jest, więc ta Sri Lanka też jest taka, jak Indie. W Indiach też spotkałam się oczywiście z proszeniem, pokazują ludzie, że chcą jeść, i to jest, jest tak po prostu, to jest takie reality. Co jeszcze? Myślę, że ceny, życie z rodzinami, bilety, to nie jest taka może najtańsza podróż, w sensie jeśli chodzi w porównaniu na przykład do Europy, w Europie, że można kupić już bilety tam za 200 zł, bo bilet jest tutaj znacznie droższy, tam około 1500, 2000 kosztuje. To zależy, w jakim okresie kupujesz i z jakim odstępem czasu, ale życie samo tutaj naprawdę jest nie dość, że fajne, to jeszcze i uważam, że lekkie. Jest troszkę leniwe, bym powiedziała. Człowiek się zatrzymuje, nie pędzi, tak nie. I więcej czasu, myślę, spędza na świeżym powietrzu, w naturze. Dla dzieci, dla małych dzieci myślę, że tu byłby raj na ziemi. Zatem nie wiem, czy wyczerpałam temat, jeśli chodzi o Sri Lankę. Mi daje ta podróż myślę, o wiele więcej wyzwań niż jakakolwiek inna w moim ostatnim czasie. Bardzo dużo wychodzi różnych rzeczy, których nie lubię, z którymi muszę się pogodzić i zaakceptować, których nie chcę w moim życiu, których się boję. Więc ta podróż dla mnie jest taka oczyszczająca, duchowa, przemienia mnie, widzę intensywnie, targa mną na różne strony i emocjonalnie i fizycznie, ale poprzez to, że wiele razy dostałam jakby takich trudnych doświadczeń tutaj, to już zaczynam pomału wchodzić na ten taki tryb, że coś trzeba ze sobą zrobić, nie tylko z emocjami, o których ja tutaj też mówię, ale też z ciałem, popracować więcej z tym ciałem, popracować gdzieś na tej drodze, czego chcę bardziej, nie? W jaki sposób chciałabym, aby to życie wyglądało. Więc tutaj dużo tych takich pytań się pojawia. Ja myślę, że każda podróż czegoś uczy. Mnie osobiście ten moment życia bardzo dużo uczy. I wiem, że powrót do Polski wcale nie będzie łatwy, bo to znowu kolejna zmiana, znowu szukanie jakiegoś miejsca do życia, znowu szukanie jakiegoś środowiska. Szukamy, może kochani oglądacie, szukam w ciszy, spokoju, w przyrodzie, blisko las, jezioro, może rzeka, czyste powietrze. Gdzieś tak z 20 minut od miasta, nawet 30, takiego mniejszego może być.
żeby tam w miarę było do sklepu, ale szukam takiego miejsca, jakiegoś kawałek domu, gdzie może jest jakiś ogródeczek, gdzie można po prostu sobie coś tam posadzić i coś takiego do wynajęcia, jeśli oglądacie i może gdzieś w okolicach Kaszub, na północy, gdzieś tam bliżej właśnie Gdańska, jeśli coś macie, jeśli ktoś z Was może stoi dom pusty i wynająłby nam za niewielką sumę, to będę bardzo wdzięczna. No chyba tyle na ten moment. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie podróży Sri Lanki, jeszcze wiza. Poczekajcie, jeszcze wiza. Wizę dostaliśmy na 180 dni, to jest jakieś 7 miesięcy, tak? Jakoś tak, styczeń do lipca. Wiem, że mamy do lipca, czyli styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. No 6 miesięcy, dobra, 6 miesięcy, czyli na pół roku dostajemy wizę. Polacy dostają wizę na pół roku, inne narodowości też, myślę. I wiza kosztuje tam, nie wiem, 50 chyba dolarów na ten okres, więc można spokojnie sobie tutaj aplikować i bez problemu dostaniecie. Jest też problem tutaj z paliwem na Sri Lance. Były sytuacje bardzo trudne, kryzysowe. Doszło nawet do różnych tutaj zabito nawet ludzi przez to, że był ogromny konflikt. Pół roku temu nie było tutaj paliwa i ludzie stali w kolejkach, walczyli ze sobą i było to niefajne w skutkach. I dlatego teraz każdy właśnie Sri Lanczyk ma taki kod i z tym kodem przyjeżdża, ten kod jest skanowany, czyli ma jakby limit na paliwo, czyli na te takie skuterki 5 litrów, na tuk-tuka tam 10, na jakieś tam większe też jakaś tam ograniczona ilość jest tego paliwa. Turystom wlewają to paliwo. Nie musimy mieć tego barkodu. Oczywiście pytanie jest, czy masz barkod taki, ale nie musimy mieć tego barkodu. Natomiast zdarza się, że ktoś tam czasem powie nie. To jest normalne i to jest normalna sprawa, zatem można pojechać do innego miejsca, ale w większości sytuacji mi się nigdy nie spotkało, ile razy byłam na tej stacji paliw, to po prostu normalnie sprzedano paliwo. Są też kolejki po paliwo. Jest jak jest, ale da się też z tym żyć, da się z tym jakoś funkcjonować, można się dogadać, można się też zaprzyjaźnić z tymi ludźmi i w jakiś sposób też nas wspierają w tej podróży. Zatem tak, chyba tyle. Nie będę już przeciągać, bo już 40 minut. Zatem jeśli macie jakieś pytania odnośnie Sri Lanki, podróży, jeszcze życia, o czym ja nie wspomniałam, to pytajcie. Chętnie Wam pomogę i powiem, jeśli czegoś potrzebujecie. Dobra. A póki co, to chyba tyle. Dziękuję serdecznie. W ogóle dziękuję za wszystkie komentarze, które zostawiacie. Dziękuję za wsparcie, za subskrypcję. To dla mnie dużo też znaczy, podaje mi taką chęć dalej tworzenia i rozwijania się też w tym. Może mogę się podzielić tym moim własnym doświadczeniem z Wami. Jeśli macie ochotę na sesję online, na tym poziomie, na jakim jestem, jeśli czujecie ze mną połączenie jakiekolwiek, zapraszam na taką sesję. Razem zawsze można się wspierać, można wzrastać, można jakiś etap przerobić w życiu. Można też mnie wspierać, pod spodem zostawiam linki, jeśli macie ochotę wesprzeć mnie finansowo, to zapraszam serdecznie. Zatem kochani, dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas i pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dużo miłości, ciepła i wysyłam Wam bardzo dużo słońca stąd, bo jest go tutaj nadmiar. Wiem, że w Polsce albo w tych niektórych miejscach europejskich jeszcze ta wiosna nie zawitała. Pozdrawiam, cieplutko, trzymajcie się, hej!